Islam i demokracja. Islam nie przewiduje państwa religijnego ani nie wymaga szczególnej jego reformy. I właśnie to nie jest zrozumiałe dla zwolenników islamu politycznego, którzy zwodzą w ten sposób całe tłumy. Fethullah Gülen jest islamskim uczonym, który szczegółowo wyjaśnia ten temat i dlatego jest na celowniku radykalnych islamistów. Gülen akcentuje, że islam w swojej esencji ma przewidywać rząd podobny do republiki i nie ma on absolutnie żadnych problemów z demokracją. Wręcz przeciwnie. Demokracja i republika to formy rządów, które tworzą dla muzułmanów najlepsze pole dla rozkwitu ich religii. Zasady islamu nie są sprzeczne z demokratycznymi, a podstawowe reguły, które islam demonstruje w nawiązaniu do rządów, najbardziej dokładnie odpowiadają demokracji. Przede wszystkim utrzymuje się, że islam daje każdej jednostce wolność w praktykowaniu swojej religii. Nakazy Koranu obejmują tę zasadę w 95%. Islam nigdy nie zakładał surowo regulowanej i stanowczej formy aparatu państwowego. Określiłyby to wymagania ducha czasu. Ludzkość w ten sposób rozpoznawała ze swojego doświadczenia, że demokracja i republika to pasujące do siebie formy sprawowania rządów. Radykalni muzułmanie twierdzą, że Koran jest ich konstytucją, główną ustawą i dlatego wypowiadają wojnę współczesnym konstytucjom i głównym ustawom. W przeciwieństwie do nich Gülen wyjaśnia, że Koran prezentuje główne wskazania do religijnego życia. 95% treści Koranu dotyczy porad i zasad dotyczących wiary. Poza tym islam nie ma problemu z dzisiejszymi konstytucjami i ustawami. Zakładając, że główna ustawa albo konstytucja danego kraju oparta jest na demokratycznych pryncypiach i daje muzułmanom możliwość praktykowania swojej religii. Przypomnijmy sobie Fethullah Gülena przy okazji założenia Fundacji Dziennikarzy i Pisarzy 29 czerwca 1994 roku w stambulskim hotelu Dedeman. Hoca Efendi w swoim przemówieniu zawarł 3 ważne przesłania dla Turcji i dla świata. 1. Odwrót od demokracji jest niemożliwy. 2. Ludziom wierzącym odmawia się nawet lekkiego tchnienia demokracji. 3. Forma sprawowania władzy w erze 4 prawowiernych kalifów może być z powodzeniem określona jako republika. Twierdzenie religia i demokracja nie żyją ze sobą w harmonii jest błędne. Czasopismo Muslim World wydane w Stanach Zjednoczonych poświęciło w lipcu 2005 roku specjalne wydanie Gülenowi i ruchowi Hizmet. Gülen odpowiedział w sposób wyczerpujący, a następujące kwestie, czy islam i demokracja żyją w harmonii i jak pan traktuje okoliczność, że większość krajów muzułmańskich nie są krajami demokratycznymi, czy taką ułomność należy traktować poważnie, Gülen odpowiedział fragmentarycznie. Tak, to przykre, że ci, którzy w świecie islamskim, a w szczególności w Turcji, wypowiadają się na temat związku religii z demokracją, dzielą się na takich, którzy przemawiają w imię religii i pobudzają niektórych do dyskusji, oraz na orędowników demokracji, którzy są zmanipulowani powyższą tezą. Ci myślą, że nie da się powiązać ze sobą islamu i demokracji. Powód? Religia podlega panowaniu Boga, a demokracja opiera się na głosie ludu. Przypuszczam, iż istnieje jeszcze jeden aspekt, który prowadzi do nieporozumień. Wiara, że władza ma być bezwarunkową i nieograniczoną sprawą ludu. Uchowaj Boże. Nie jakoby wyjęto władzę z boskich rąk i oddano ją ludziom, lecz w takim sensie, że Bóg upoważniłby ludzi do sprawowania władzy, którą odebrałoby się monowładcom, despotom i dyktatorom i oddało w ręce wspólnoty narodu. Podobnie była ona sprawowana w epoce 4 prawowiernych kalifów. Nie ma żadnej wątpliwości, że w kosmologicznym sensie Bóg jest władcą ponad wszystkimi. My, nasze myśli, nasze plany, wszystko jest w dyspozycji tego jedynego suwerena. Jednak to nie oznacza, że nie posiadalibyśmy własnej woli, skłonności i własnych upodobań. Tak samo jesteśmy zdani na siebie w kwestii niektórych decyzji dotyczących naszego prywatnego życia. Tak samo podejmujemy wolne decyzje dotyczące życia społecznego i politycznego. Wyborcy prawodawców i wykonawców prawa mogą również inaczej wyrazić swój wybór. W dobie szczęścia Asri Sadet istniała nie tylko jedna metoda wyborcza.